Patrzcie, jakie duże tropy. To na pewno łoś, bo chyba tutaj większego jakiegoś dinozaura nie ma. Siemano moi drodzy, dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek. Pogoda jest dość deszczowa, jak możecie zauważyć, ale są pierwsze roztopy. Zobaczymy, czy coś da radę pokopać, ale jeśli nie da rady, a nawet jeśli da radę, to patrzcie, to jest i on. Plecak dedykowany do detektora Nokta. Mam tutaj trochę szpeju nawrzucanego innego. Będzie po prostu taki test w terenie tego plecaka. Zawsze chciałem mieć plecak dedykowany do detektora i brakowało tego w firmie Nokta, tak szczerze mówiąc. A dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, to poszukuję na Arktyce, niedaleko Tromso, i używam wykrywacza Nokta Legend. Udało mi się do niego włożyć nawet szpadel, troszeczkę wystaje. Pierwszy mankament, który od razu gdzieś tam mógłbym poprawić w kolejnym plecaku, powinny być zapinanie, żeby można było zapiąć z obydwu stron. Wiecie, o co chodzi? A nie tylko po prostu w jedną stronę, żeby był zamek, żeby można było zapinać taki podwójny zamek, żeby można było zapinać z obydwu stron. Bo na przykład z tym szpadlem chciałbym mieć go na prosto, ale mieć zapięty praktycznie cały plecak. No i tutaj ten problem. No i jeszcze jeden problem, że włożyłem całe pudełko od drona, no i jeden z zamków, nie wiem, rozszczepił się, czy jak to można nazwać. No i to wydaje mi się, że to jest taki mankament, że na pewno jeśli ktoś produkuje taki bardziej roboczy plecak dedykowany do detektora, no to wiadomo, bierzecie go w teren i tak dalej. Więc wydaje mi się, że zamki to powinna być w nich podstawa i powinny być na tyle mocne, żeby takie rzeczy nawet nie miały miejsca. A ten plecak dopiero pierwszy raz biorę go w teren, a już jeden zamek potrafił się rozszczepić. Oczywiście udało się go zapiąć po raz kolejny, ale mimo wszystko takie coś nie powinno mieć nawet miejsca. Jest masakrycznie ślisko. Mam nadzieję, że dalej nie będzie tego. Tam już nie ma w ogóle lodu. Tam bym mógł kopać, ale nie chcę tam iść. Chciałbym pójść bardziej w teren, bo przecież jest test plecaka i noszenia tego plecaka, a tutaj, no patrzcie, masakra. Jest taka szklanka teraz. Dam radę. Ja bym nie dał rady. No, po śniegu takim chrupiącym łatwiej się idzie. Jedna rzecz, której nie spakowałem, a zabrałem z auta, to jest ochraniacz na kolano, ale wydaje mi się, że śmiało by się zmieścił. Jeszcze trochę więcej rzeczy by się zmieściło do poszukiwań. No i tyle, no. Będę przekraczał teraz rzekę. Mam nadzieję, że jeszcze jest na tyle zamarznięta, żeby utrzymać takiego grubasa jak ja. Wpadnę czy nie wpadnę? Obstawiajcie. Tutaj no są dziury już. Tu nie jest głęboko, jakbym nawet wpadł, to nie jest głęboko, ale no mimo wszystko nie chciał mi się tu wywrócić. Tu jest chyba taka gruba warstwa, że to dopiero pewnie pod koniec kwietnia się będzie topić. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Tu już jest na tyle terenu bez śniegu, że mogę wypakować parę rzeczy. Szkoda, że detektor do takiego plecaka nie jest w stanie wejść po prostu w całości i trzeba go rozkładać. No ale no tak to jest. Nie wiadomo jakiej wielkości musiałby być
plecak, żeby pomieścić cały detektor. Torba. Dobra, złożę detektor i się włączamy. Plecak ma również tutaj po boku dedykowaną kieszonkę na pinpointer, ale wydaje mi się, że śmiało może się zmieścić gdziekolwiek indziej w plecaku. Teraz dość głęboko. 1977, 5 koron. Fajnie, no, jedna z pierwszych monetek w 2026 roku. Zaczyna deszcz padać. Będziemy sprawdzać wodoodporność plecaka. Tutaj obok od razu konkretny, mocny sygnał. Też dość głęboko. Co to może być? Monetę widzę. Chyba. Tak, moneta. Jest. To pewnie od tego samego delikwenta. 75 rok, 1 korona. Dobra. Jest od razu drugi krążek. Dość głęboko, a tu jest tak na wpół zamarznięte. Tutaj te dwie monetki. Tutaj taka mikrobrzoza, a tutaj taka rurka miedziana. Ciekawe od czego. Tu ma dwie dziurki wywiercone. Zwykła taka rurka. No. Jeszcze tu ją trafiłem. Widać, że miedziucha. Nic, no zabieramy. Miedziucha to miedziucha. Tutaj z tyłu drzewko. A tutaj z takiego dołka, który już podchodzi wodą, ale widzicie, to wszystko jest jeszcze zmarznięte, więc ciężko się kopie. Wyszła monetka. Może się to gdzieś tam zidentyfikuje bardziej, jak będę w domu i będę mógł to troszeczkę chociaż oczyścić, bo nie mam pojęcia, co to jest. Wrzucamy i jedziemy dalej. Już 3 monetki, piękny wynik. Śledź. Śledzie teraz o tej porze roku jest tak ciężko wyciągnąć, że wręcz niektóre się po prostu łamią. Jest tak taki Excalibur skuty w lodzie. A co do plecaka, chodzę już tu może z 30-40 minut. Jest naprawdę bardzo wygodny, pojemny, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Oczywiście zauważyłem dopiero teraz, że wyciągnąłem trochę rzeczy w domu z niego i przełożyłem do drugiego plecaka, bo byłem robić taki mały biwak jakiś czas temu. Więc ja mam rzeczy biwakowych ze sobą, ale one też się tam mieściły, więc naprawdę konkret, jeśli chodzi o po prostu o to, ile do tego plecaka wejdzie. A co do jego wodoodporności, popadało troszeczkę, widzicie jaki jest zroszony, ale to jest totalnie funkielnówka plecak, więc wydaje mi się, że po jakimś czasie mógłby zacząć przemakać. Chociaż jeśli używacie sprzętu, który jest wodoodporny, nie będzie chyba to miało żadnego problemu. Ja kopię w deszczu i też nie ma problemu. Łopata spadła. Teraz mam nadzieję, że nie spadnę ja, ani wykrywacz. Dobra, wykrywacz jest. Teraz czas na mnie. Dobra, jesteśmy. Uff. Szybsza droga tutaj i teraz tutaj pochodzimy, poszwędamy się, zobaczymy, może tu coś wyjdzie. A teraz malutka łuseczka od razu z samego brzegu. No i tak, moi drodzy, po godzinie używania tego plecaka, co mogę o nim powiedzieć? Jest mi bardzo przydatny, bo zawsze potrzebowałem plecaka po prostu, w którym będę mógł przynosić cały szpej, nie tylko detektor. Widziałem, że był plecak bardzo podobny bodajże z Minelaba, jak się nie mylę. Co tutaj oferuje? Póki co jest nieprzemakalny. W tą kieszeń wsadziłem sobie całe pudełko z dronem, którym aktualnie nie mogę polatać, bo pada deszcz.
Tutaj wiadomo, mógłbym sobie pochować różne rzeczy. Jedna kieszonka z boku, która jest dedykowana na pinpointer. Ta kieszonka, w której mam akurat drona schowanego, tutaj można również schować długopisy. Są takie gumki, różne kieszonki, na przykład na telefon jakieś dokumenty, chociaż nie polecam nosić dokumentów na takiej zewnętrznej klapie, bo można się ich łatwo pozbyć. Tutaj mam po prostu jakieś jak moskitierę, samotnego wilka. Kilka rzeczy wyciągnąłem i czuć, że on jest taki niedoładowany. Tutaj jakieś rzeczy do nagrywania, GoPro, zapasowa bateria do Nokty, bo wiadomo, już wypadałoby nosić ją ze sobą za każdym razem. Butelka wody, oczywiście weszłaby większa butelka wody, ale jest jaka jest. No i co? No i cały detektor, który jest rozłożony. Miałem oczywiście tutaj jeszcze kuchenkę gazową, mały gaz, przybory kuchenne, ochraniacz na kolana wejdzie, torba zrzutowa, pinpointer, na pewno jakaś latarka, wszystko się zmieści. Naprawdę można się zapakować na super podróż. Statyw, który używam pod kamerę, pod GoPro, chowam tutaj do bocznej kieszeni. Do największej kieszeni, w którą wchodzi też cewka, chowam szpadel i również się, może nawet nie tyle, że się mieści, bo rękojeść tego szpadla, taki kawałeczek wystaje i dlatego tutaj chodziło mi o to, że fajnie by było, gdyby przy tej właśnie ostatniej kieszeni też był podwójny zamek, bo z tego co widzę, to tu przy kolejnych kieszeniach są po prostu podwójne zamki, to tak akurat przy tej jednej nie ma, a przydałby się jak najbardziej. Bardzo wygodnie się go nosi. O kurde, ale sobie podeptałem czapkę. Bardzo wygodnie się go nosi, zobaczcie. No i tutaj z przodu jeszcze ma zapinkę i taką torebeczkę. To właśnie bardziej może być gdzieś na dokumenty. Jak chcecie przyczepić to do pasa, jest na takiej odczepianej gumce, jednej poziomej, drugiej pionowej. Może to służyć też jako na znajdki, na walkie-talkie czy cokolwiek takiego. Na pewno przydatna rzecz, a jeśli ktoś uważa, że się nie przyda, to równie dobrze można odczepić i zostawić w domu na jakieś dokumenty, więc macie dodatkową torebkę z Nokty. Można w niej jakieś fanciki nosić. Z wykopków to chyba na dzisiaj będzie tyle, bo pada deszcz, a tutaj wszystko zamarznięte jest jeszcze na skałę, więc zero przyjemności z kopania. Cenę też mogę Wam podać, jaka tutaj jest. Przeliczę ją oczywiście na złotówki i będziecie mieli rozeznanie. A tak poza tym to znalazłem 3 monetki, więc jak na mnie i jak na przechodzoną miejscówkę to jest naprawdę wielki sukces. Nie będę robił z tego podsumowania, bo podsumowaniem miało być to, jak ten plecak w ogóle się zachowuje na takich wykopkach. Z 2 godziny pokopałem, pochodziłem, poszwędałem się. Naprawdę z plecaka jestem zadowolony. Jedyne co w nim bym zmienił to zamki, bo był problem na samym początku. Mam nadzieję, że nie będzie ten problem się pojawiał. Może po prostu tak jest. No, w kurtce też czasami zamek nie zaskakuje, a wiadomo, że działa przez wiele następnych lat. No i co? W tym odcinku to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Pozdro.